Witam Was serdecznie, godzina 21:00, 21 maja. Dawid Borcuk z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście na samym wstępie, wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając może od początku, jeśli chodzi o złoto. Mówiliśmy sobie ostatnio na grupie o tych setupach właśnie na korekcie pędzącej, w jakimi na ten moment złoto bardzo ładnie się tutaj posługuje. I zwróćcie uwagę też na to otoczenie, które się nam tutaj pojawiło, czyli cały czas mamy otoczenie mocno popytowe, które tak naprawdę za bardzo nam nie zwalnia. Także potencjalnie jeszcze zwróćcie uwagę, mieliśmy wykonany retest na tej korekcie pędzącej, która tutaj nam się uformowała. Gdybyśmy mieli jeszcze ewentualnie jedno zejście, zwróćcie uwagę, jeśli sobie nałożymy siatkę Fibonacciego na całą tę falę wzrostową, to ewentualne nadbicie do 61,8 Fibonacciego właśnie z takim połączeniem z najbliższym ZZB, czyli z najbliższym poziomem wynikającym z biegunowości, byłoby taką po prostu wisienką na torcie do ewentualnego właśnie jeszcze zajęcia pozycji. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto. Na rapie sobie dzisiaj powiedzieliśmy o takim bardzo fajnym scenariuszu właśnie z klastrze. Przypomnę, z mierzenia korekty Claytonowskiej, czyli zmierzenia ostatniej fali w zakończonym impulsie oraz 61,8 właśnie zmierzenia całego impulsu. I wtedy w tym przypadku zwróćcie uwagę, okolice 77,85, 77,77 bardzo ładnie nam wytrzymały. I teraz co nam się dzieje? Bardzo ważne jest to, co się dzieje nam tutaj na tej potencjalnie strukturze trójfalowej. Z racji tego, że zwróćcie uwagę, potencjalnie tworzy nam się właśnie korekta prosta. A jeśli tworzy nam się korekta prosta, no to właśnie jak to sama nazwa wskazuje, potencjalnie jest tylko i wyłącznie ruch korekcyjny. Dlatego przy tym wolumenie podażowym i przy tym chwilowym braku popytu bardzo możliwe, że rozwinie nam się tutaj układ harmoniczny wewnętrzny i ten układ harmoniczny wewnętrzny będzie po prostu do kolejnych poziomów Fibonacciego. Te kolejne poziomy Fibonacciego to są te poziomy w okolicy 78,6 i 88,6 i tylko tyle i aż tyle, jeśli chodzi o to aktywo. USD.PLN. Jesteśmy na głębokich poziomach wewnętrznych, bo zwróćcie uwagę, że jeśli naniesiemy sobie siatkę Fibonacciego od dołka do szczytu, teraz okolice 8,86 zostały nam wybite. Więc jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza z tym, że na ten moment utrzymuje nam się wolumen podażowy. Jak sobie zejdziemy na nieco niższy interwał i sobie zmierzymy całą tę ostatnią falę, o właśnie może na chwilę jeszcze usunę tamto mierzenie, żeby nam za bardzo nie przeszkadzało. Jeśli zmierzymy sobie całą tę ostatnią falę, to zwróćcie uwagę, gdybyśmy mieli to jeszcze jedno wyjście dołem, to te mierzenia zewnętrzne tutaj w tym przypadku będą miały swoje 5 minut. Pamiętajmy, statystycznie najmocniejszym zwykle mierzeniem jest mierzenie z dużego FI, czyli 161,8, niemniej ta reakcja na małe FI, czyli na 127,2 wcześniej jak najbardziej może nam tutaj nastąpić. Idąc do Euro.PLN-a, tutaj bardzo podobna sytuacja, niemniej te wolumeny już zdecydowanie są jednokierunkowe, więc nakładając siatkę Fibonacciego również na to aktywo, na całą ostatnią falę wzrostową, mamy wybite 8,86 i tutaj najprawdopodobniej kierujemy się po prostu na mierzenia zewnętrzne. Także pierwsze mierzenie zewnętrzne 127,2 najprawdopodobniej będzie nam tutaj grane. Idąc dalej do Nasdaqa, potężne wolumeny popytowe, więc tutaj w odróżnieniu od ostatnich par walutowych, tutaj ten indeks zdecydowanie wykazuje tendencję do dalszego wyjścia górą i tutaj prawdopodobnie będziemy podążali do ostatniego mierzenia zewnętrznego, czyli tak zwanego dużego FI, okolice 19 340 z małym przystankiem wcześniej na 127,2. Pamiętajmy, że statystycznie zdecydowanie właśnie mocniejszym poziomem jest 161,8. Idąc dalej, Natgas. A Natgas nam z ostatniej analizy reaguje na te poziomy właśnie, które sobie wyznaczyliśmy, czyli 61,8. Wskazaliśmy sobie jako pierwszy ten poziom i dodatkowo wskazaliśmy sobie te poziomy nieco wyżej, właśnie związane z biegunowością. I zwróćcie uwagę, że tutaj reagowaliśmy pierwszy raz na ten poziom, drugi raz na ten poziom, tutaj trzeci raz na ten poziom i możliwa jest jeszcze właśnie ta nadbitka do tych rejonów. Przy tak utrzymującym się wolumenie popytowym, uwaga, z racji tego, że ta reakcja może być raptem tylko i wyłącznie chwilowa. Dobra, S&P. Idziemy dalej. Bardzo podobna sytuacja. Też widzimy prawdopodobnie poziomy zewnętrzne, więc pierwsze mierzenie zewnętrzne 127,2 już za chwilkę jest przed nami. Finalnie docelowe 161,8, do którego będziemy podążać. Euro-dolar. Tutaj za dużo nam się nie dzieje. Też powiedzieliśmy sobie ostatnio o tym setupie właśnie na układzie harmonicznym wewnętrznym. Zwróćcie uwagę, że potencjalnie tworzy nam się struktura trójfalowa, czyli mamy falę A, falę B i falę C. A to oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy jej wykończenie, a następnie właśnie jeszcze podejście pod wypełnienie układu harmonicznego wewnętrznego. Wyglądałoby to w sposób następujący. Potencjalny finał w okolicy 1,0825 i jeszcze podejście do okolic 1,09. Idziemy do DAX-a. Przyjrzyjmy się może na godzinówce temu indeksowi. Dobra. Co nam się tutaj formuje na DAX-ie?
Idealnie byłoby też zobaczyć strukturę korekcyjną, chociaż na razie ona się nam nie pojawia, więc z takich poziomów, najbliższych oporów, bo widzimy, że potencjalnie możemy jeszcze podejść pod wypełnienie układu harmonicznego wewnętrznego, z takich oporów, które na ten moment nam się tutaj pokazują, jest potencjalny opór na, uwaga, głowie z ramionami. Mamy tutaj punkt B w okolicy 61,8, następnie fala B, fala C i punkt D na 7,86. I zaobserwujcie, że dokładnie w tych samych miejscach znajduje się właśnie nasze potencjalne lewe ramię i właśnie teraz budujące się prawe ramię, właśnie na poziomie Fibonacciego. Jeśli chodzi o pszenicę, też widzę, że ostatni setup nam tutaj właśnie został zaliczony, także 161,8 i mamy, tylko uwaga, bo tutaj może być nadbicie Fibonacciego. Nadbicie właśnie do tego mierzenia z ostatniej fali. Także żeby się nie zdziwić, gdyby się zdarzyło tak, że za chwilkę zobaczymy nieco wyższe poziomy, czyli okolice 708,71. Także te dwa opory dalej są tutaj aktualne. Funt do dolara też bardzo podobnie jak euro-dolar, więc to ten finał w okolicy 7,86 Fibonacciego prawdopodobnie zobaczymy. Przejdźmy sobie nieco bliżej, co nam się tutaj tworzy, ale z tego co widzę tutaj prawdopodobnie, jeśli cokolwiek nam nastąpi, to nastąpią nam takie setupy właśnie na potencjalnej korekcie pędzącej. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy pierwszy raz tę korektę pędzącą, tutaj mamy przetestowaną i gdyby się nam pojawiło jeszcze jedno zejście, to jest potencjalna nasza okazja jeszcze przed finalnym podejściem do wypełnienia układu harmonicznego wewnętrznego, zwłaszcza, że wolumeny wciąż nam podpowiadają kierunek na północ. Jeśli chodzi o silver, zatrzymaliśmy się prawdopodobnie na dużym fee, jeśli dobrze widzę. O, dokładnie tak, więc dokładnie mamy ten setup. I zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o wolumeny popytowe, na razie są w tendencji przeważającej. Może jeszcze wyjść nam jedno wyjście, możemy jeszcze zobaczyć jedno wejście górą. Na razie zwróćcie uwagę, że mamy taki setup, że cena się porusza po prostu pomiędzy poziomami Fibonacciego, czyli dobija do 161,8, następnie odbija się od 127 i po prostu mamy taką, można powiedzieć, jakby korektę płaską. Zwykle po korekcie płaskiej w takich sytuacjach widzimy właśnie jeszcze jedno wyjście górą do poziomów zewnętrznych, a te poziomy zewnętrzne to są właśnie rejony w okolicach 32,94, 33,49. Więc tyle, jeśli chodzi o moje propozycje na dzień dzisiejszy. DE40 na XTB. Nie, tutaj na razie nie mam tutaj XTB, na razie mam to Instaforex. RGR na DAX-ie, dokładnie tak. Mara i Coin. Mara, Control. A nie, mam chyba tutaj Mara. Okno wykresu. Szablony ogólny. Powyłączam sobie tutaj. Mara. Tutaj z tego co jest na korekcie pędzącej nam się Mara poruszała. Na ten moment mamy, o właśnie, mamy zaliczony układ harmoniczny wewnętrzny. Właśnie tego układu teraz szukałem, rozrysowując siatkę Fibonacciego. Dokładam sobie tutaj właśnie układ harmoniczny. Teraz punkt B, punkt C i punkt D właśnie w tych rejonach. Zwróćcie uwagę, że potencjalnie tworzy nam się też struktura trójfalowa, struktura po prostu korekty prostej. Czyli wygląda to w sposób następujący. Mamy tutaj falę A, mamy tutaj potencjalny finał fali B i fala C przed nami. Gdyby rzeczywiście ta struktura korekty prostej nam tutaj wytrzymała, prawdopodobnie mamy jeszcze jedno podejście pod ostatni poziom wewnętrzny, czyli 8,86. Tak to widzę na Mara. Coin. Nie mam tego tutaj. Coin. I Coinbase Global. O to ci chodzi? Daj znać. Tak, dobra. Pokaż symbol. OK. Okno wykresu. Szablon ogólny. Dobra. Tak, tu jeszcze ewidentnie drogi na północ trochę mamy. Z tego co widzę, była tutaj próba obrony struktury na korekcie pędzącej. Zwróćcie uwagę, to są właśnie te rejony. Tutaj skąd teraz zawróciliśmy. Nawet sobie troszkę jeszcze to rozłóżmy. O, właśnie, to są... O, nawet widać, jak idealnie tutaj zaliczyliśmy. Jeśli te rejony nam pękną, czyli te okolice 222,38, a na to oczywiście szansa jest, bo teraz chwilkę będziemy to retestować, to pojawia nam się droga otwarta do małego fee zmierzenia całego tego impulsu spadkowego, czyli 249,94. Tylko warunek musimy wybić właśnie tę strukturę korekty pędzącej. I to tyle, jeśli chodzi o to aktywo. Dobra, nie widzę kolejnych propozycji, także dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Przypomnę, jutro o 21 mamy szkolenie, także dalsza część naszego cyklu szkoleniowego. Pojutrze w czwartek 20:30 krypto, 21 rynki tradycyjne, także wracamy do normalnego trybu. Ta moja kilkudniowa nieobecność się zakończyła i po prostu dalej ciągniemy naszą grupę. Także dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy, trzymajcie się i cześć.